bardzo serdecznie w nowym vlogu. Jest to super ekscytujący vlog. Idziemy na bardzo, bardzo ciekawy festiwal. Jest to największe wydarzenie, jakie się dzieje tutaj w Brisbane, więc naprawdę jesteśmy bardzo ciekawi. W sumie tak mówię festiwal, nie jestem pewna, czy to się w ogóle nazywa festiwal. Wydarzenie ogólnopojęte. Dzieje się to od dzisiaj, od 12 sierpnia do 20 sierpnia. Uwaga, dojechaliśmy już. Jak możecie zobaczyć, za nami jest pierwsza ciekawa atrakcja, ale tych atrakcji tutaj jest pewnie setki, jak nie więcej. Jest strasznie dużo ludzi, ale zobaczymy, co uda nam się pokazać. Tutaj mamy ciągnik jakiś, co robi coś i tutaj woda płynie. Nie ciągnik. No nieważne, coś tam jest. A jest tyle ludzi. Jak możecie się już domyślać, po niektórych rzeczach jest to show farmerskie. Mamy ogólnie wszystko. Od podobno jakichś najbardziej popularnych lodów w wafelku, po jakieś wszystko jak kiełbaski itd. Także idziemy zobaczyć, co ciekawego dostaniemy do jedzenia. Będzie też dużo wydarzeń się działo, także zobaczymy. A tak wygląda główna arena. Obecnie mamy tu wystawę krówek. Tutaj są krówki. Tam widzę, konie sobie leżą. Czy już poszły? Nie, dalej leżą chyba. Można podejść do nich. A można iść do krówek? Okej, idziemy. Okej, jesteśmy mega słabi w takie rzeczy, ale nie wiem, co to jest. Krowa? Nie, raczej byk chyba. Ale ogólnie nie są zbytnio w humorze, nie dziwię się. Jak słyszycie, tutaj wokół stoi sporo ludzi. Jakieś zawody są. Powiem wam tyle, zapachy też są niezłe, takie jak możecie sobie wyobrazić. Ogólnie bardzo ciekawe jest to wydarzenie. Ja wiem, że jakby nie każdy może się tutaj interesować farmerskimi rzeczami. My też się jakoś nie interesujemy tymi farmerskimi rzeczami, ale ciekawe jest to, jak się zaczęło to wydarzenie. Na pierwszą edycję przyszło 15 000 ludzi, a Brisbane wtedy liczyło populację 20 000 ludzi. Także jak możecie sobie wyobrazić, zaczęło się z kopyta, dużo ludzi przyszło, dużo ludzi się zainteresowało i do dzisiaj to trwa. Wiem, że jedyne przerwy, kiedy to nie trwało, to oczywiście podczas naszego cudownego wiemy czego, czyli w 2021 i 2020. I jeszcze raz, ponieważ to miejsce było używane podczas II wojny światowej na coś tam i wtedy też się nie odbyło, a poza tym odbywa się co rok. No i to właśnie polega na tym, że po prostu to farmerskie wszystko, taka kultura farmerska jest przenoszona do miasta i dzięki temu możemy się wszyscy zjednoczyć. My możemy sobie zobaczyć, jak to jest, jak oni tutaj mają swoje zwierzęta, możemy popróbować różnych smakołyków, takich, które oni uprawiają też, mam nadzieję, przynajmniej jeszcze nic nie widzieliśmy, ale tak czytałam. No i ogólnie zobaczymy, co tu jeszcze jest. Tak? No. I jest to 144 raz, kiedy to się dzieje. Szok. Dużo rzeczy wygląda w ogóle jak takie z wesołego miasteczka. Tutaj, tam są jakieś przejażdżki. My idziemy zobaczyć, gdzie są kapelusze. Tu na przykład się wyławia kaczuszki. Kto wyławia, może sobie je zabrać. 3 kaczki, $10. Ja na przykład już kupa z takimi kaczkami. Okej, no tutaj to już wygląda jak typowe wesołe miasteczko. Dla dzieci raj. Dla nas nie do końca, bo my na pewno nie idziemy na takie przejażdżki. Mam nadzieję, że jeszcze znajdziemy coś dla siebie. To jest naprawdę wszystko. Właśnie trafiliśmy na wystawę piesków. Jak te psy się nazywają? Nie pamiętam, jakaś rasa. Ale tam pani nieładnie się z nim zachowała. Tutaj ta pani właśnie co idzie. Wzięła go, pociągnęła. Ogólnie nie wiem, skąd wzięli te pieski to panie, ale one się w ogóle nie słuchają. I dobrze, powinni je puścić wolno, a nie na jakieś wybiegi pieski. Jak się nazywa ta rasa? Nie pamiętam. Ale tu mamy. Aha, one mają robić komendy. No także tak, kochani, wystawa piesków. Czegoś, co bardzo nie przemyśleli, to że te motory są tu zaraz obok psów i po prostu jak oni zaharczą tymi motorami, to się pieski boją i bez sensu. Wzięli tylko tutaj, żeby straszyć ich. Normalna sytuacja, stoimy w kolejce tutaj po jedzenie dla zwierząt razem z owcami. Halo. Dużo owiec. Zaraz obok mamy konia. Mega głodna, nawet Patryk nie zdążył odejść od kasy, ona już mu je to. Już idziemy. Cześć. No ona się nie umie cofać, przecież one nie umieją do tyłu iść. Mamy tutaj też na przykład kozy, ale ja mam z kozami złe doświadczenie. O, Patryk karmi kozy teraz. Jak byliśmy w Grecji, kozy biegały to były kozy górskie, biegały po klifach i zrzucały na nas kamienie, jak my siedzieliśmy na plaży.
A ty je teraz karmisz. Nie no. O Jezus, ile się zleciało. Halo? Nie mam jedzenia, nie patrzcie tak. Patryk chce poszedł z jedzeniem i one teraz co? Ode mnie chcą, a ja nie mam. O, trzecia! O, Milka 3 naraz już karmi. No jedna się chyba poddała. To ja pogromca wszystkich plus. Tak sobie teraz mówimy, że one po tych 8 dniach tej eki, to one będą tutaj do góry brzuchami leżeć, będą tak najedzone. A ta to jakby nie jadła, wzrok teraz się zachowuje. Patrzcie, ciekawostka, wiedzieliście, że konie mogą spać na stojąco? Takie rzeczy się można dowiedzieć. Patryk ogólnie nie może się odpędzić od kobiet kus. I owiec, i wszystkiego. Tak to jest, zabrać faceta z domu, no. Uwaga, teraz najsłodsza rzecz na świecie, małe świnki. Ale genialne jest to, że po tym wszystkim jest normalna stacja, gdzie można umyć ręce i nawet jest mydło i papier. Na końcu świata nawet znaleźliśmy naszego Lewandowskiego. I tyle było ze zdrowego jedzenia, kupiliśmy coś takiego. A ile ludzi za nami przyszło? Przyszliśmy z naszym jedzeniem tutaj, patrzcie ile tu się narobiło byków, krów czy czegoś tam. Zapachu też się narobiło super dużo. Okej, to mi się nie podoba, że to jest zamknięte tak w klatce, ale patrzcie co to jest. Całe takie włochate z taką no nieprzyjemną twarzą. Co najmniej nieprzyjemną. Jakie dziwne. Jest gdzieś nazwa? Soft feather? Nie. Nie ma nazwy. Podobnie. Patryk jest w szoku ogólnie. Była też duża krowa. Patryk nie wierzył, że miała 2 lata dopiero. Teraz idziemy do tego pawilionu, na który każdy czekał. Jest to pawilion, w którym są tak zwane showbags. Jest to po prostu pełno stanowisk, które mają torebki, na przykład za $20–25 i w środku są jakieś produkty, na przykład KitKaty itd. Nic specjalnego tak naprawdę, ale robi to wielkie show tu. Tak to wygląda i tu są, to jest właśnie każde stanowisko, które ma swoje showbag. I jest to wszystko, od jakichś kosmetyków, po rzeczy dla dzieci, po nawet słodycze. Tutaj mamy Cadbury, Dairy Milk, wszystko. I tutaj są różne showbags, oni też mają na przykład tutaj w tym Cadbury można sobie wybrać, którą się chce. Także tak to wygląda. O, jest Harry Potter! Czy wy to widzicie? Huba Buba ma swój własny showbag, swoje własne stanowisko. To jest chyba ta, na pewno kupimy jakąś, żeby zaprezentować wam co jest w środku, chociaż no tutaj oczywiście widać co jest w środku na każdym. Witajcie w przyszłości. W przyszłości nic się nie zmieniło, jestem starsza o 3 dni i bogatsza o 1 pryszcza. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że gadałam dużo o tych torebkach, które tam można było kupić ze słodyczami itd., ale w ogóle nie pokazałam tak naprawdę jak to wygląda. Więc tada, tak to wygląda. My tutaj mamy takie kwaśne żelki po prostu. Już wam pokazuję ile. Tyle kwaśnych żelków. Oj. Jeszcze więcej, jeszcze ich jest tutaj. Nie wiem ile ich dostaliśmy. To nas kosztowało $10. To po prostu wiecie takie żelki. Nie wiem dlaczego to kupiliśmy. My nie jemy takich żelków, w ogóle nie jemy takich rzeczy. Ale mamy zapas teraz, wydaje mi się, że na całe życie lub dopóki ktoś nie przyjedzie i tego nie zje, także zapraszamy. Torebki właśnie, to na tym to polega dosłownie, że kupuje się taką torebkę ze słodyczami z różnych firm lub właśnie jak wspominałam z kosmetykami, były nawet z makaronami, z perfumami, także... A jest to bardzo popularne, naprawdę każdy kto idzie na tą ekkę, czyli na to wydarzenie, idzie po tą torbę. Moja koleżanka poszła na wydarzenie, a jej koleżanka, która nie poszła na to wydarzenie, poprosiła ją, żeby jej kupiła 2 torby z jakichś tam konkretnych firm. Także ludzie za tym szaleją.
I w końcu dotarliśmy, kochani, na ostatnią naszą atrakcję dnia dzisiejszego. Konkurs rąbania drewna. Jest obecnie przerwa. Patryk już się dobiera do naszego showbaga, jakiego kupiliśmy sobie. Dobry. Tutaj jest, jak widzicie, taka siatka, żeby, no wiadomo, odpałki drewna nie leciały na ludzi, ani nic takiego. Zobaczymy, czy znajdziemy miejsce, żeby usiąść. Bo sporo ludzi to ogląda ogólnie, jak widać. Tak wygląda arena cała, jak byście chcieli wiedzieć, jak wygląda arena, gdzie przeprowadzane są konkursy rąbania drewna. No i tutaj mamy drewno, nie? Słabo coś widać ogólnie, u nas też, to nie tylko na kamerze. Powiem wam, że jest to ogromne. Właśnie byliśmy na wykładzie na temat tego, jak uprawiać ziemię, jak uprawiać różne rośliny. Właśnie dużo opowiadał na temat tego, jak ważne są rośliny i pokazywał przykłady roślin, które mogą być naturalnym nawozem, które mogą pomagać innym roślinom rosnąć, także bardzo ciekawy. Teraz szukaliśmy tego właśnie, żeby nam powiedzieli, co robić, jak nas wąż ugryzie, ale nie możemy znaleźć. Teraz weszliśmy na jakieś zdjęcia i elektronikę. Także zobaczymy, co dalej. Już jesteśmy trochę zmęczeni. Uważamy, że świetne to jest wydarzenie dla dzieci. I to tyle, kochani, w tym filmiku. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie. Słowem podsumowania chciałam tylko powiedzieć, że bardzo ciekawe wydarzenie, uważam, że bardzo ważne wydarzenie, żeby na przykład właśnie w dużej mierze dzieci mogły się zaznajomić z tą kulturą, z ludźmi, z produktami spoza Brisbane. I tak, uważam, że dużo wynieśliśmy z tego wydarzenia, było bardzo fajne. Potem wróciliśmy szybciej niż zamierzaliśmy, bo Australia grała, kobiety grały o dojście do półfinału Mistrzostw Świata. Spoiler, odpadły w półfinałach. Pa, pa!